Alfredzie, mam ochotę na film, zrób mi klimat w salonie. Już to robię, panie Walne. Gotowe. Jeżeli chcecie mieć własnego Alfreda i rozmawiać z nim tak swobodnie jak ja, to zapraszam Was do tego materiału. Przejdziemy krok po kroku instalację wszystkich dodatków, pokażę Wam co i jak. Będziemy używać Gemini. Jeżeli jeszcze nie macie zainstalowane Gemini, to tutaj w rogu macie kartę do przejścia do tego, bo to będzie nam potrzebne i nie będę tego pokazywał w tym materiale. Rozważcie subskrypcję, SmartTube zaprasza i zaczynamy. Zaczniemy od instalacji paru rzeczy. Są to rzeczy, które wydaje mi się, że mogą potrzebować troszeczkę lepszej maszyny, żeby działały. W szczególności przetwarzanie mowy na tekst. Więc jak już macie malinkę, no to raczej to kiepsko pójdzie. Jeżeli macie jakiś serwer mini PC, jak na przykład ja, zachęcam Was do obejrzenia mojej serii od zera do automatycznego domu od pierwszego odcinka, gdzie właśnie pokazuję, co ja używam. No i mam nadzieję, że też u mnie to będzie dobrze działało. Jak otworzyłem moje miejsce na Home Assistant, to przypisałem ileś tam RAMu i chyba nie wszystkie procesory, więc no mogę jeszcze to zwiększyć, no ale zobaczymy. Więc wchodzimy w dodatki i tu w dodatkach sklep z dodatkami i instalujemy dwie rzeczy na początku i to jest to Piper, Text to Speech i Text to Speech. Tutaj mamy do wyboru troszeczkę inne mowy. Jak słyszeliście, Home, jak z Google korzysta, to co słyszeliście z moich głośników to był Google i no tam był jakiś męski głos. No nie wiem, no nie było to dosyć fajne, nie mówię jakoś super, więc zobaczymy co tu jest w Piperze. Tu mamy do wyboru kilka głosów, mamy łatwą możliwość zmiany, nie wiem, przyspieszyć, zwolnić, więc zobaczymy co tu będzie i jest oczywiście, są też inne języki. Polski jest też, więc co instalujemy, że to chwilę potrwać. Okej. Jeszcze potem drugi to jest Whisper i tu właśnie Whisper Speech to Text. No i to może nam troszeczkę trzeba komputera złożyć, więc zobaczymy jak to będzie, ale mam nadzieję, że jakoś damy radę. To mamy zainstalowane, ok. Jeszcze jest trzecia rzecz. Open Wake Word, tak, czyli tak jak mówimy przy Google coś tam, żeby nam ten asystent się włączył, to tutaj też to chcemy, więc to instalujemy, ok. No i teraz wszystko trzeba oczywiście włączyć, więc wchodzę ze sklepu i tutaj to wszystko odpalamy, na przykład Piper uruchom, Whisper uruchom, Open Wake Word uruchom. No i w sumie przy Piperze jeszcze weźmiemy do konfiguracji i tu mamy voice do wyboru. No ten voice musimy zmienić, nie chcemy mieć tego voice'u, bo chcemy mieć polski, więc przechodzimy na PL i PL, Gosia. Mieliśmy coraz męski, to robimy Gosia. I tu widzicie length scale, właśnie możemy przyspieszyć troszeczkę, żeby to jednak szybciej mówiło, ale zobaczymy jak na początku mówi. Ale dobra, możemy to zostawić jak tutaj jest, więc to robimy. Oczywiście tu musimy zapisać i trzeba uruchomić ponownie. Uruchamia to się ponownie. Możemy do Whispera przejść. I tutaj również jest language, to zmienimy na PL, zapisujemy się, to uruchomi się ponownie i jeszcze Open Wake Word, konfiguracja i tutaj widzicie, że nic nie musimy zmieniać. Jak mamy te trzy rzeczy zainstalowane, to możemy przejść teraz do naszych integracji i mamy właśnie. I teraz musimy to utworzyć, utwórz, zatwierdź, mamy Whispera, teraz Piper, zakończ, Open Wake Word, również zakończ, zatwierdź, zakończ i mamy wszystko dodane. No i jak mamy już to dodane, no to wszystko nam wpadło w jedną nazwę, która się nazywa Wyoming i mamy wszystkie nasze trzy rzeczy i o to chodziło. I teraz, żeby to nam zadziałało, no to musimy wrócić do asystenta. I teraz wracamy do ustawienia, asystenci głosowi, asystent, którego dodaliśmy, to była nazwa asystent polski i tu wchodzimy. No i co musimy zrobić, to zamiana mowy na tekst. I tu już mamy właśnie do wyboru to, co zainstalowaliśmy, Faster Whisper i język polski, zamiana tekstu na mowę i tu chcemy Piper. Mamy dostępne nasze poprzednie inne, ale chcemy Pipera, język PL, głos i tutaj możemy zrobić ten damski, czyli tą Gosię i
OK, aktualizuj. I tu jeszcze jak klikniemy 3 kropeczki u góry po prawej stronie, to możemy dodać słowo aktywujące. I mając to, widzimy, że mamy tylko dostępne, predefiniowane słowa, więc to nie jest, wydaje mi się, że to, co chciałbym powiedzieć. I jest słowa aktywujące, no na przykład możemy wziąć OK Nabu i żeby dodać swoje słowo, ja myślałem o Alfred, ale to wydaje mi się, że jest to osobny materiał, na cały materiał może trochę zająć, więc nie będę tego tutaj robił, zrobię to osobny odcinek o tym, więc póki co wybieramy OK Nabu i tak zostawiamy i aktualizuj. I teraz już na ten moment mamy większość rzeczy stworzone i wydaje się, że możemy rozpocząć naszą zabawę. Tu jeszcze warto dodać, że mając na przykład telefon Androida czy Apple'a, mamy możliwość zmiany naszego asystenta, który jest na przykład jako Google Home i tam jest Google Assistant, więc to na przykład możemy zrobić tak, że zmieniamy go i podmienimy go po prostu na asystenta z Home Assistanta i jak na przykład na Androidzie wchodzicie w swoje ustawienia, aplikacje i tam u góry macie aplikacje domyślne, jest asystent cyfrowy i tam też możecie zmienić klikając sobie po prostu i jaka ma być aplikacja, tam standardowo jest ten Google, ale można go podpiąć na przykład na Home Assistant. Ja póki co nie będę tego robił, bo wydaje mi się, że nie wiem, może później się na to przestawię, czemu nie, ale póki co to nie i po prostu będziemy klikać w Home Asystencie i tam będziemy mówić i zobaczymy, co z tego wyjdzie. No to teraz nam pozostaje po prostu spróbować rozmowy z asystentem, więc co ja robię, to włączę nagrywanie na mojej drugiej komórce, mam odpalone nagrywanie ekranu, no i teraz przechodzimy do kliknięcia 3 kropeczki. Upewnijcie się, że macie podgłośnioną komórkę, bo my będziemy mówić i asystent będzie odpowiadać tekstem, ale również będzie mówił, więc klikamy tą komórkę z 3 kropkami asystent, no i teraz rozmawiamy z asystentem, tak? Tak, rozmawiamy. Jak mogę ci pomóc? No i widzicie, że klikając od razu tą chmurkę, to asystent był włączony i nasłuchiwał, co mówiłem do niego. Trochę to trwało, żeby przerobić to, co mówię i potem, żeby to odpowiedział. Najpierw pojawia się tekst, potem słyszymy to, co mówi, no ale zróbmy coś prostszego. Ja tu może jeszcze przejdę do mojego trzeciego taba, żebyście zobaczyli na przykład, jak ktoś by nie włączał, czy to na pewno działa. Jaka będzie jutro pogoda? Jutro będzie pochmurno. Maksymalna odczuwalna temperatura wyniesie 0,5 stopień C, a minimalna 6,8 stopień C. No i jedyne co mi się nie podoba, że nie powiedział, że na minusie będzie, nie? Powiedział, że minimalna 6,8 stopień C. No tak trochę mu to może trochę nie wychodzi, ale działa, nie? Czyli rozumie, co niego powiedziałem, jaka będzie jutro pogoda, zrozumiał ładnie, no i też również ogarnął to, żeby powiedzieć. To mówienie troszeczkę jest słabe, nie? Mówiąc szczerze, jest to troszeczkę niewyraźne, nie wiem dlaczego. Możecie popróbować jeszcze tymi parametrami, żeby jednak było troszeczkę to, nie wiem, lepiej mówione, może trochę wolniej powinien mówić, no ale ja tu już zostawiam to do dalszej zabawy. Może to być różnie u Was, więc jedyne co, to jeszcze raz wchodzę do asystenta i powiem mu, żeby na przykład włączył światło. Wyłącz światło w mojej głównej sypialni. Okej. No i tutaj jedyne jeszcze to może jeszcze tutaj warto spojrzeć na to, że jak ja mówię, to on potem słyszy, że nic nie jest mówione i ucina tą rozmowę. Ale jest jeszcze możliwość, że klikniemy jeszcze raz ten mikrofon i wtedy on już wie, że to jest koniec i po prostu przetwarza to co się do niego powiedziało, no i generuje odpowiedź. Teraz to zrobię. Włącz światło w sypialni głównej. Czyli szybko powiedziałem, kliknąłem znowu mikrofon i się wyłączyło. Okej. No i widzicie, że światło w sypialni mojej się włączyło tutaj, gdzie siedzę i działało. Wyłącz światło w sypialni głównej. No to widzę, że jeszcze powiedział włącz światło w sypialni głównej. Okej. Włącz światło przy łóżku w głównej sypialni. Przepraszam, nie rozumiem. Czy możesz powtórzyć? Włącz bed light. Okej. I to włączył. O, teraz wam pokazuję, że to włączył. Udało mu się. Zrozumiał, o co chodzi. Na szczęście, chociaż źle napisał bed light, albo ja może źle wypowiedziałem. Wyłącz światło w głównej sypialni. Teraz zapomniałem nacisnąć przycisku. Okej. Wyłączam światło w głównej sypialni. Które światło dokładnie chcesz wyłączyć? W głównej sypialni mam bed light i master bedroom ceiling light. Wyłącz bed light. No widzicie, że to jeszcze nie jest jakoś tak super. No Okej. teraz to światło wyłączył. Jest. No ale nie jest to jakieś super. Ten tekst, który mówi, no jest
to na pewno do poprawy. No jeszcze będę z tym się bawił, zobaczymy jak to wyjdzie. Wchodzę znowu do asystenta i nie wiem, coś się go zapytam. Opowiedz jakiś żart. Przepraszam, nie rozumiem. Czy możesz zadać pytanie inaczej? Powiedz żart. Dlaczego krowa skoczyła na płot? Bo chciała zobaczyć, co jest po drugiej stronie. Powiedz mi jakąś ciekawostkę. Czy wiesz, że niektóre ośmiornice potrafią zmienić kolor swojej skóry w ciągu ułamka sekund, aby wtopić się w otoczenie lub komunikować się z innymi ośmiornicami? I teraz to mi się kojarzy to, że te teksty będą coraz takie same. Takie rzeczy miałem przy moich pierwszych rozmowach, pierwszej zabawie z asystentem. No i tutaj było to ważne, żeby zmusić asystenta, żeby nie pytał się lokalnie o odpowiedź, czy jak pytamy się on raz, to odpowiedź zapisuje sobie to jakby w pamięci i potem jak kolejny raz to się pytamy, to on po prostu ma tę odpowiedź od razu i ją wyrzuca, więc zapytajmy się jeszcze raz o to. Powiedz mi jakąś ciekawostkę. Słońce jest tak ogromne, że w jego wnętrzu zmieściłoby się ponad 1 000 000 Ziemi. Okej, na szczęście nie powiedział to samo, więc super. I jak widzicie, działa to. Wydaje mi się, że jeszcze jest trochę do poprawy tego. No, powiedzmy sobie szczerze, jest to wszystko darmowe, więc też nie możemy nie wiadomo co oczekiwać od razu. Chociaż Gemini, wydaje mi się, że działa ok. Piper, który generuje tekst na mowę po polsku, no wydaje mi się, że troszeczkę jeszcze bym musiał nad nim popracować. Może te parametry jak zmienię, to będą lepsze. Ta mowa będzie lepsza. Jeżeli chodzi o rozpoznawanie mowy, wydaje mi się, że jest ok. Działa to dosyć szybko. No i jeśli chodzi o możliwości samego asystenta, no to wymaga wprawy, dodawania aliasów Home Assistant, nazywania swoich encji w taki sposób, żeby asystent mógł je lepiej rozumieć, łatwiej rozumieć, więc tutaj na pewno po waszej stronie też jest troszeczkę pracy, żeby to dobrze działało. Sam asystent ogarnia te rzeczy. Możemy jeszcze spróbować jakiś, ale jeszcze na przykład nie spróbowaliśmy może bardziej skomplikowanych rzeczy przy obsłudze Home Assistant i wydaje się mi, że no wyłączanie świateł, no to była jedyna rzecz, ale może spróbujmy jeszcze na przykład zapytać się o temperaturę, jaka jest temperatura wody w czajniku. Nie mogę sprawdzić temperatury wody w twoim czajniku, ponieważ nie mam fizycznego dostępu do twojego domu i urządzeń. Aby to zrobić, potrzebowałbym czujnika temperatury podłączonego do systemu Home Assistant. Okej, no ja mam na przykład kettle, nie wiem, czy on tego nie zrozumiał. Sprawdź, jaka jest temperatura w kuchni w czajniku elektrycznym. Kettle. Przykro mi, ale nie mogę sprawdzić temperatury w twoim czajniku elektrycznym. Nie mam dostępu do urządzeń w twoim domu ani do czujników, które mogłyby mierzyć temperaturę wewnątrz niego. Żeby naprawić czajnik, żebym dowiedział się jaka jest temperatura w nim, to wystarczyło dodać alias do czajnika, tak jak przy innych rzeczach. No i teraz spróbujmy jeszcze raz. Jaka jest temperatura w czajniku? Temperatura w czajniku wynosi 26 stopni C. I widzicie, to już działa. I podobnie miałem również z roletami. Przy roletach, jak prosiłem, żeby otworzył roletę, to najczęściej otwierał mi jedną, a nie dwie naraz. I rozwiązaniem do tego było dodanie aliasu do moich obszarów. I to wam pokażę, tutaj wchodząc na hamburgera, potem ustawienia i obszary, strefy, etykiety. No i tutaj moje są obszary stworzone, czyli takie moje pokoje tak naprawdę to są. No i przechodząc do living room, akurat te rolety chciałem otwierać i tu bierzemy ołówek i na dole jest alias i widzicie, dodałem alias salon. I to ja tam miałem wpisane jako living room i on po prostu mi tego jakoś dobrze nie szczytywał, najczęściej otwiera tą jedną, jak mówiłem. Dodanie aliasa salon naprawiło całą sprawę i teraz przejdę do przeglądu, wejdę w salon. Jeśli chodzi o salon, no to te na dole dwie rolety, które są nad włączonym telewizorem, to są właśnie rolety w salonie i teraz spróbujemy je otworzyć do 90%. One są teraz otwarte na 100%, więc bierzemy asystent i powiemy: otwórz wszystkie rolety w salonie do 90%. Troszeczkę się przejęzyczyłem mówiąc, zobaczymy jak to zrobi. Rolety w salonie są teraz na 90%. No, nie udało się. Jeszcze raz. Otwórz wszystkie rolety w salonie do 90%. Rolety w salonie. Okay, widzę, że nadal się nie otwiera. Wszystkie rolety w salonie otwórz do 90%. Rolety w salonie są już na 90%. Okej, no widzicie, że to jednak ta jedna nie chce mi pójść nadal. Zmieniłem troszeczkę nazwy. Zobaczymy, czy teraz to pomoże. Było salon mała, ta roleta druga, która się otworzyła. Otwórz wszystkie rolety do 90% w salonie. Zamknąłem rolety w salonie do 90%.
No dobra, nie będę już tego próbował, udało mi się wcześniej to, no teraz coś nie chcę. Może jakbym zrobił grupę i pewnie to by zadziałało, grupę salon rolety i wtedy bym powiedział otwórz salon rolety, to by zadziałało, więc wydaje mi się, że pójdę w tym kierunku, tak będę to nazywał i wtedy może by mi to zadziałało, ale próbowałem również włączyć wszystkie światła w salonie i to mi zadziałało, więc teraz spróbujmy, czy to mu wyjdzie. Włącz wszystkie światła w salonie. Włączyłem wszystkie światła w salonie. I widzicie, że włączyły się 2 światła, nie tylko jedno, więc to jest ok. Chociaż wydaje mi się, że jeszcze to powinno się włączyć. Ok, to akurat nie działa. To dobra, to znaczy, że wszystko się włączyło to, co miało i jest ok. A jakbym powiedział, żeby w kuchni się wszystko włączyło, włącz wszystkie światła w kuchni. Ok, i widzicie, Okej, 3 światła się wszystkie włączyły. światła w kuchni I to są już włączone. I to są światła, które są przypisane do obszaru kuchnia, więc to się zgadza. Wyłącz wszystkie światła w kuchni i salonie. Tu mamy troszeczkę bardziej skomplikowaną akcję i zobaczymy, czy to się uda. Ok, i wyłączy wszystkie salona. Światła w salonie są już wyłączone. I widzicie, to z tym sobie poradził. No to z roletami wydaje mi się, że jak nie działa, no to próbujemy. Robimy grupę dla rolet. W pomocnikach tworzymy te grupy, więc tam możemy to stworzyć i powinno to działać. Możemy jeszcze jakieś inne akcje spróbować, na przykład spójrzmy, co jeszcze tutaj mamy. Tu jest jeszcze, widzicie, włączone światło w pokoju, gdzie są biurka dla moich dzieci. Może spróbujemy to wyłączyć. Tylko spojrzę, czy to jest na pewno udostępnione. Jest udostępnione. To się nazywa jako Office Desk Lamps i próbujemy. Wyłącz przełącznik w biurze Desk Lamp. Że teraz się zaciął. Który przełącznik chcesz wyłączyć? Okej, Muszę coś tu znać się jego nazwę. nie podziałało. Wyłącz przełącznik w biurze Desk Lamp. Okej, O, jest wyłączony, widzicie? On się automatycznie zaraz włączy. Nie wiem, dlaczego to się nie włącza. A powinna być automatyzacja. Anyway, dobra. To mamy, czyli switchami możemy też sterować. Może jeszcze spróbujemy klimatyzację. I powiemy bardzo prosto. Po prostu włącz klimatyzację. Klimatyzację mam tutaj. Widzicie, jest wyłączona i mówimy. Włącz klimatyzację. okej, Tylko wentylator się włączył. Okej, to nie to. Zobaczymy, co zrobię. Jeszcze raz. okej. Cut volume do. Mam za gorąco w domu. Włącz klimatyzację, żeby chłodziła. Okej, Iwet on the grace i corridor. No, dzisiaj zaczął po polsku odpowiadać, ale tryb wentylatora jest nadal, a nie chłodzenia. Włącz tryb chłodzenia w klimatyzacji. Okej, ustawiam klimatyzację. Tryb wentylatora znowu się włączył. Nie chodziło o to. Włącz tryb chłodzenia w klimatyzacji. Okej, włączyłem chodzenia w klimatyzacji. Włącz tryb chłodzenia, żeby było zimno w domu w klimatyzacji. Przepraszam, nie rozumiem. Co masz na myśli przez zimno w domu? Czy możesz podać konkretną temperaturę? Chcę, żeby było w domu zimno, po prostu włącz klimatyzację w tryb chłodzenia. Okej, włączyłem klimatyzację w tryb chłodzenia. Okej, no teraz powiedział, że to zrobił i zobaczmy. Tylko wentylator. Chłodzenie, widzicie, teraz jest chłodzenie, ale tego nie potrafię zrobić, więc co robię, to po prostu sobie z tym nie poradził. Zakładam, że jakoś można byłoby to próbować i dojść do tego, ale no widzicie, od razu z marszu to nie zadziałało, może coś źle mówię, żeby to, dlatego to się nie włącza, no ale to nie działa. Na pewno jeszcze jest tutaj sporo niedociągnięć, nie radzi sobie to jakoś super dobrze. Pamiętać trzeba o aliasach i z tego co zauważyłem, to też nie mają dostępu do AI, nie ma dostępu do atrybutów, czyli jak mamy na przykład jakieś entity i te entity ma jakieś atrybuty, no to one nie są dostępne dla naszego AI, dla naszej sztucznej inteligencji. Więc o tym też pamiętajcie. Jestem pewny, że będzie się to rozwijało i z każdym update'em będzie coraz lepiej. Dlatego też nie zniechęcajcie się, próbujcie, dajcie mi w komentarzu znać, jeżeli macie jakieś problemy, pytania, ale również jak wy używacie asystenta w Home Assistant. Wydaje mi się, póki co to muszę sam więcej z tym sobie po prostu potrenować, popróbować i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Póki co radzi sobie on lepiej niż asystent z Home Assistanta, ten, który jest standardowo. Dlatego zachęcam was, żebyście zainstalowali te rzeczy, które omawiałem w filmie, no i próbowali. Rozważcie subskrypcję, dzięki za oglądanie i do następnego razu, cześć!